Chciałeś wywiercić otwór w wałku, ale przesunął Ci się względem osi wałka? Wykonajmy prosty przyrząd, który wyeliminuje ten problem. Do wykonania naszego przyrządu będziemy potrzebowali kantóweczki o wymiarach chociaż 4 na 4 cm. A długość? No to już zależy od Was, ale byleby nie było za krótkie. Do wykonania będzie nam potrzebna albo piła stołowa, albo ukośnica, albo frezarka z frezem 45 stopni, tylko że mój jest za mały. Zostawiamy sobie chociaż po 5 mm z jednej i z drugiej strony i wyznaczamy sobie kąt 45 stopni, korzystając z wcześniej wytrasowanych linii. Mierzymy głębokość naszego cięcia. W moim przypadku jest to 2,5 cm. Ustawiamy przyrząd na 2,5 cm. Ustawiamy głębokość cięcia na pilę. Ustawiamy przykładnicę na 5 mm zgodnie z wcześniej wytrasowanymi liniami i przechylamy naszą tarczę pod kątem 45 stopni. Przestawiamy piłę i wycinamy rowek mniej więcej na środku. Za pomocą sanek, z których realizacji materiał możecie zobaczyć na moim kanale, sformatowaliśmy sobie nasz przyrząd, a teraz przejdźmy do dalszych działań, ponieważ wyposażymy go jeszcze w dodatkową funkcję. Wytrasujmy sobie środek naszego prostokącika i wywierćmy w nim dziurę na przestrzał. Dzięki tej dziurce nasz przyrząd stał się przyrządem mobilnym, który możemy zabrać ze sobą, przyłożyć do jakiegokolwiek wałka i wywiercić w nim dziurę. Ale to nie koniec. Dodajmy do naszego przyrządu jeszcze jedną użyteczną funkcję, czyli możliwość dodawania ścisków. W końcu trzecia ręka to trzecia ręka, nie? Pozycjonujemy sobie miejsce, w którym będziemy chcieli wykonać nasz przelotowy otwór, w którym będziemy montować ścisk. Teraz przy pomocy dłuta poprawmy sobie trochę nasz otwór. Wiadomo, to nie rakieta, to w kosmos nie leci. Ale to nie koniec. Dodajmy do naszego przyrządu jeszcze jedną funkcję. A co? Na bogatości. Zróbmy sobie zderzak, dzięki któremu zachowamy powtarzalność. Jednak do wykonania takiego zderzaka będzie potrzebny frez teowy, którego używałem wcześniej do wykonania swoich sanek. Zostawię Wam link w opisie. Mam nadzieję, że aukcja nie wygasła. A jak coś, to znajdę na szybko przynajmniej coś podobnego. I też zostawię link, żebyście nie musieli szukać. Ewentualnie wygooglujcie sobie frez teowy. Szukajcie takiego o średnicy 12,7 mm. Do zrobienia zderzaka wykorzystam odpad, który został po wycinaniu. Ustawiam przyrząd na środku, korzystając już z wcześniej tego wywierconego otworu. Pyk, ustawiam se płota i wiercimy. I nasz stop block gotowy. Szlifujemy na płaskim, żeby przypadkiem nie uciekły nam nasze kąty. Pamiętajcie o przełamywaniu narożników. Chociażby delikatnie na papierze ściernym. Nieprzełamane krawędzie łatwo się strzępią. No i tyle. Nasz przyrząd gotowy. Krawędzie załamane, klocek oszlifowany. Czas go zaimpregnować. Ja do impregnacji wykorzystam wosk, który sam sobie gotuję, a materiał z gotowania tego wosku możecie obejrzeć na kanale. Musicie sobie po prostu znaleźć gdzieś tam w historii, jak ugotować własny wosk, jakoś tak się to nazywa, ponieważ ja tam nie umiem przypinać tych kart, ja je przypinam, później ich nie ma, więc to bez sensu. Tak czy siak wykonaliśmy całkiem fajny przyrząd, który posłuży nam zarówno do wiercenia
w terenie, chociaż oczywiście, jeżeli chcielibyście go tak używać, nie z wiertarką kolumnową, tak jak ja, to warto byłoby tutaj jednak wywiercić większy otwór i sobie to zatulejować, żeby nam się z czasem nie rozhuśtał, albo ewentualnie korzystać z takiego otworu, a jak się rozhuśta, to wtedy go zatulejować. No i oczywiście wiadomo, pod każde wiertło potrzebny inny otwór. Ja wiem, że będę korzystał głównie z wiertła 8, ale gdybym potrzebował na przykład 6 czy jakieś tam inne, no to przecież nikt mi nie zabrania wywiercić sobie tutaj obok innych otworów i tak naprawdę przygotować takiego przyrządu pod różne średnice wiertła. Jeszcze jeden ważny temat, ponieważ no, ten mój akurat jest króciutki. Taki miałem kawałek odpadu i z tego sobie postanowiłem zrobić swój przyrząd. Oczywiście im dłuższego go zrobicie, tym tak naprawdę lepiej dla Was, ponieważ na przykład ten zderzak, który sobie zrobiliśmy, no wtedy będzie spełniał jakąś funkcję nawet przy większych elementach. Ale jest jak jest. Oczywiście to jest tak naprawdę wyjściówka, bo nikt nie zabroni nam tego zamontować za pomocą ścisku do naszych sanek, które wykonywaliśmy też w jednym z poprzednich materiałów na kanale, do którego obejrzenia serdecznie zachęcam, więc tyle. Chyba. Nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji. Pomóż mi rozwijać to konto, ten kanał, żebym mógł się rozwijać. Cześć!